jednym ze wcześniejszych podcastów poruszałyśmy temat zaniżania cen i obniżania wartości swoich usług. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zakomunikować o podwyżce cen, bo może ktoś z Was stwierdził po naszym poprzednim podcaście, że jednak warto podnieść ceny swoich usług. Jest ze mną Joanna Kimla Witam Cię, Aniu, witam Państwa. i poruszymy właśnie dzisiaj dokładnie ten temat. Moje pierwsze pytanie, dlaczego salony kosmetyczne decydują się na podwyższenie cen swoich usług? Wiesz, Aniu, to właściwie jest całkiem normalny kolejny etap w rozwoju salonu, a szczególnie w czasach, w których żyjemy, gdzie co chwilę otrzymujemy informacje o różnych podwyżkach rachunków. Tak jak teraz mamy dużo wyższe ceny prądu, za wynajem, przede wszystkim ZUS, opłaty w ZUS-ie, podatki, wszystko idzie w górę, więc oprócz tego dziewczyna, która szanuje siebie i swoje klientki, korzysta ze szkoleń. Jak przyjmować przez dłuższy okres jedną i tą samą opłatę za manikir. No jest to niemożliwe. Musimy się dostosować do tych czasów, w których nam przyszło żyć. Poza tym, wiesz, tak jak już wspomniałam, drożeją koszty prowadzenia też działalności, drożeją koszty zatrudnienia, więc jeśli stylistka jeszcze ma pracownicę, jeśli wiemy, że od stycznia znowuż mamy podwyżki ZUS-u, no to tym samym trzeba podnieść wypłatę tej dziewczynie, tym pracownicom. Także jest to normalny etap, normalna faza rozwoju salonu. No i tak jak wspomniałaś, podnoszenie kwalifikacji przez stylistki, przez właścicielki salonów jest również jednym z czynników zwiększenia cen. Dlaczego stylistki boją się komunikować o podwyżce cen? Wiesz, wydaje mi się, że to wynika z braku asertywności, z takiej obawy przed utratą klientki. Natomiast ja myślę, że ludzie są na tyle świadomi, klientki, które nas odwiedzają i korzystają z naszych usług, no też robią zakupy, też płacą rachunki, więc wiedzą, że te wszystkie produkty i usługi drożeją. Ponadto dla mnie jako klientki zaletą jest fakt, że przychodzę do dziewczyny, która korzysta ze szkoleń. Przecież te szkolenia też kosztują, więc ta dziewczyna, jeśli ja chcę mieć dobrze wykonaną usługę, być zadowolona, mieć dobrze, bezpiecznie zrobiony manikir, dobrymi produktami, to zdaję sobie sprawę z tego, że ta dziewczyna korzysta ze szkoleń, za nie płaci. No więc no musi na kogoś przerzucić te koszta, tak? Także, ale tym bardziej będę szanowała tą dziewczynę, która korzysta z podnoszenia kwalifikacji i chętnie zapłacę jej więcej za usługę. No i w momencie, kiedy podejmujemy decyzję o zmianie cennika, w jaki sposób poinformować klientów i jak wcześniej zacząć komunikację i kiedy wprowadzić te ceny? Czy jest tutaj jakiś czas, żeby odczekać, czy jak to zrobić? Uważam, że stylistka powinna poinformować klientki minimum miesiąc wcześniej. Miesiąc w zupełności wystarczy jej, aby przekazać tą informację każdej ze swoich klientek podczas wykonywania manikir na przykład. Zakładam, że w ciągu tego miesiąca wszystkie klientki zdążą przyjść na nową stylizację. Jak najbardziej powinna przekazywać informacje, dlaczego podnosi ceny. To jest też bardzo istotne, bo ja zakładam, że mamy do czynienia z ludźmi, tak, czyli istotami rozumnymi i jeśli stylistka, jej koszty pracy idą w górę, ona musi podnieść ceny w swoim cenniku, powinna to asertywnie zakomunikować swoim klientkom, przetłumaczyć, wytłumaczyć, przedstawić argumenty, dlaczego. Chciałam zapytać jeszcze, jak poinformować o zmianie cennika, w jaki sposób? Czy wystarczy tylko krótka informacja, na przykład na mediach społecznościowych salonu, czy warto też wysłać wiadomość do każdej klientki, czy zadzwonić? Bo zdarza się często tak, że salony prowadzą zapisy na kilka miesięcy w przód. I jak tutaj najlepiej poinformować o podwyżce?
Ja nie wiem, czy nie umieszczałabym takich informacji na mediach społecznościowych. Uważam, że taką informację stylistka powinna przekazać każdej klientce z osobna. Jeśli nie zdąży w ciągu tego miesiąca przedstawić klientce, poinformować ją, że za miesiąc ceny wzrastają, to uważam, że powinna się z nią skontaktować, najlepiej SMS-owo bądź telefonicznie i poinformować. Jeśli pani ma zapisaną wizytę na przykład za miesiąc, za 2 miesiące, bo klientka ma kilka w przód terminów zarezerwowanych, to uważam, że powinna otrzymać taką informację znacznie wcześniej, SMS-owo bądź telefonicznie właśnie, że cena za tą usługę będzie wyższa. Gdy się spotkamy, wyjaśnię dlaczego. I tyle. Klientka będzie miała czas na podjęcie decyzji, czy odpowiada jej ta cena. Jeśli to zrobimy w taki sposób, że na spotkaniu wyjaśnię, no to też to jasny komunikat dla klientki, że to jest, no i musi być jakiś powód. Dzięki temu, że coraz więcej, coraz mocniej mówimy o tym, co wpływa na cenę usługi, to też ta podwyżka nie powinna nikogo aż tak mocno dziwić. Oczywiście, y, wiesz Ania, zakładam, że jest mnóstwo kobiet, które są zainteresowane wysokiej jakości usługą. Mnie też interesuje, żeby przyjść do stylistki i mieć pewność, że ona jest na tyle wykwalifikowana, wyszkolona, że nie zrobi mi krzywdy przy manikir, nie przepiłuje płytki, nie zaleje skórek, że ma w ofercie produkty wysokiej jakości. No i to wszystko kosztuje. Ta dziewczyna musi zdobyć gdzieś wiedzę, musi ją aktualizować, czyli na bieżąco musi się szkolić. Szkolenia też są drogie. Ponadto musi zakupić dobrej jakości produkt. No i ja też mam tą świadomość, że ona na to wydaje pieniądze. No już tak jak wspominałam wcześniej, jest mnóstwo innych rachunków, które ona płaci. W związku z tym robi się spora kwota jako koszt. I dlatego no, ja jestem świadoma, że cena ostateczna, powiedzmy 160 zł czy 200 zł za manikir, to nie jest zysk, tylko i wyłącznie zysk, tak? Tylko to jest koszt plus jakaś marża dla tej dziewczyny. I byłoby pięknie, gdyby wszystkie klientki i klienci mieli tą świadomość, z czego wynikają podwyżki cen, a co w przypadku, jeżeli jednak spotykamy się z negatywnymi opiniami i tutaj klienci nie są zadowoleni, dyskutują z nami, dlaczego podnosimy aż tak mocno ceny. Jeśli stylistka podnosi cenę, powiedzmy, nie wiem, 10-20%, to nie jest to drastyczna podwyżka. I jeśli przedstawia argumenty, co spowodowało tą podwyżkę, a klientka tego nie rozumie, to być może to nie powinna być naszą klientką. Niech szuka innego salonu, który zrobi jej usługę, wykona jej usługę powiedzmy poniżej kosztów albo nie wiem, po prostu taniej, tak? Zaufaj mi, jest tak dużo kobiet, właściwie przyjmijmy, że mamy 38 milionów Polaków, z czego połowa to kobiety. Powiedzmy, że 8 milionów kobiet w Polsce robi manikir. Powiedzmy, że robi ten manikir tak, dwa razy w miesiącu. Ania, potrzebujemy, to jest 12 milionów manikir w ciągu jednego miesiąca. Przyjmijmy, że stylistka zrobi dziennie 7 stylizacji, 6-7 stylizacji. Potrzebujemy miesięcznie 2 milionów stylistek. Naprawdę nie ma, uważam, że nie wiążmy się za wszelką cenę z jakąś klientką. Jeśli ona nie potrafi zrozumieć, że ceny wszystkiego idą w górę, ja muszę podnieść również u siebie ceny. Po prostu się z taką klientką żegnamy. Czyli nawet jeżeli odejdzie nam
połowa klientów, a powiedzmy, po takiej podwyżce ceny, to damy radę zapewnić sobie grafik, no bo tak jak wspomniałaś, jest bardzo dużo kobiet, które przychodzą na usługi manikir i znajdziemy takie, którym będzie odpowiadała nasza usługa, nasza jakość i jak również nasz cennik. Myślę, Aniu, że nie będzie takiej sytuacji, że wiesz, nagle odejdzie nam połowa klientek. Z tego względu, że jeśli stylistka się szkoli i ma naprawdę, oferuje usługi na wysokim poziomie, to żadna stała klientka dla podwyżki 10-20% nie będzie szukała innego miejsca. A nawet gdy będzie szukała, to czasami jeszcze szybciej wróci niż nam się wydaje. A jak myślisz, czy są jakieś powody podwyżki cen usług, które są bardziej akceptowane dla klientów? Czy raczej wszyscy powinni akceptować każdy argument tak samo? Ja myślę, że ta sytuacja, która obecnie ma miejsce od powiedzmy od 2-3 lat, gdzie ceny rosną od pandemii, tak? Pandemia, potem wojna na Ukrainie spowodowała też zachwianie w gospodarce i nie tylko w Polsce. Myślę, że to jest główny powód. Natomiast uważam też, że jeśli właścicielka salonu inwestuje w ten salon, przyjmuje, szkoli swoich pracowników, szkoli siebie, inwestuje w lepszy produkt, którym wykonuje usługę, podnosi kwalifikacje ogólnie swoje umiejętności, czy też kwalifikacje i umiejętności zespołu, to już jest duży powód również do podniesienia cen. No bo to podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowej wiedzy, którą trzeba zdobywać regularnie, bo to wynika z pędzącego rozwoju technicznego, jest dobrym powodem, dobrym argumentem do podniesienia cen. Mogę powiedzieć, dziewczyny, szanujcie siebie, bo tak jak wy siebie będziecie szanować, tak was będą szanować inni. Szanujcie swoją pracę. I nie bójcie się tworzyć bardzo sensownych cenników, które będą odzwierciedlały waszą wartościową pracę. I z tymi myślami zostawiamy Was. Do następnego razu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, do widzenia.